Cześć, siemanko. Dzisiaj będę szukał skarbów w swoim samochodzie, a to dlatego, że mam zamiar wyciągnąć przednie fotele. A jak każdy wie, pod przednimi fotelami zawsze kryje się historia poprzednich kierowców, także zobaczymy, co uda mi się odkryć w moim samochodzie. I teraz tak, jak pamiętacie, ostatnio fotele prałem, natomiast nie prałem jeszcze wykładziny tej, która jest pod nogami. Także sądzę, że tutaj mogłaby być dobra okazja, żeby to zrobić, ale najpierw w ogóle, żeby to zrobić, oczywiście trzeba te fotele zdemontować. Także plan, jaki mam na to, no to oczywiście trzeba odkręcić 4 śruby i podpinać kostki i od poduszki powietrznej, i od podgrzewania foteli, z racji tego, że te fotele są podgrzewane. No i też kolejna kwestia, że te fotele oba są elektryczne, także na pewno oba te fotele mają po 2 kostki. Tak więc nie przyciągam dłużej, wy zostawcie suba, jeśli wbiliście do mnie na kanał, jeszcze tego nie robicie, i zaczynamy. Dobra, no to już jestem w środku w aucie, pora zabrać się za robotę. W tym momencie już troszeczkę sobie to naszykowałem, ponieważ powyciągałem wszystkie wycieraczki, żeby mi nie przeszkadzały. Teraz muszę dojść do tego, jak te fotele się odkręca. Dobra, pora się uporać z tymi zaślepkami tutaj. No. Teraz właśnie to trochę śmieci się tu nazbierało. Może rzucę zaślepki sobie tutaj, żeby nie pomylić, która jest od czego, w razie jakby mi później nie chciały pasować. No, ta zeszła bardzo łatwo. No te zaślepki też będzie trzeba wyczyścić. Grzechem by było tego nie zrobić, jeśli się ma to ściągnięte. No tutaj widzę, że trochę rdzy, trochę brudu. Dobra, nieistotne. Ok, z przodu te zaślepki już mam pościągane. Także teraz znowu fotele muszę przesunąć do przodu i zajmę się zaślepkami z tyłu. Ok, teraz zaślepki mi się tutaj odsłoniły. Chyba wezmę jakiś śrubokręt i to podważę, bo nie mogę tego ściągnąć ręką. Nie chciałbym trochę tego połamać, ale to tak ciężko idzie. Nie mam pojęcia, gdzie to są jakieś uchwyty, gdzie to się trzyma. Także ciężko mi to rozkminić w tym momencie. Nie wiem, o co tu chodzi. Może ta druga pójdzie. No, ta jest bardziej skora do współpracy. Aha, to się tak łączy w sumie jak listwy panelowe. Tak to wygląda. Dobra, udało się. Czyli w sumie najlepiej tu podłożyć śrubokręt z tej strony i pyk, i wychodzi. Tak jak byliście świadkami. I teraz muszę odkręcić te śrubki oczywiście. I teraz jakby ktoś pytał, czemu nie odkręciłem od razu tam z przodu. A to dlatego, że po prostu łatwiej mi będzie te śruby przyłapać z przodu, później jak będę chciał je z powrotem przykręcić. No i łatwiejsza pozycja moim zdaniem będzie do wyciągnięcia fotela, jeśli będzie on wysunięty trochę do tyłu. Bo teraz tam nie ma za wiele miejsca z przodu. Tak więc dobra, grzechotka. Tu jest bodarzy 17. Jednak 14. Ok, poszła. Dobra, wszystkie śruby poluzowane. Teraz trzeba by je odkręcić. Teraz pora na śruby z przodu. Bez kitu, jak tu się wszyscy interesują, co się robi. Każdy, kto przechodzi, zagląda do auta, co się dzieje, co się robi. W Polsce takiego czegoś nie uświadczyłem. No dziwo, te śruby poszły tu o wiele lepiej. A to zapewne przez to, że tu jest po prostu pozycja lepsza, żeby te śruby odkręcać.
drogą, wiecie może gdzie można kupić te zaślepki, czy nie wiem jak to nazwać, czy te korki, które trzymają wycieraczkę? Tutaj strasznie się ta wycieraczka przesuwa, mnie to strasznie denerwuje. W poprzednim leksie, tym przedliftowym co miałem tutaj tą wycieraczkę umocowaną tak jak należy i była bajka. Tutaj natomiast jest tragedia, za każdym razem co wsiadam, wysiadam się, tutaj ta wycieraczka przestawia. Dobra, tak więc fotel mamy odkręcony, czyli teraz pozostaje mi odłączyć akumulator, żeby te poduchy nie wywaliły, czyli teraz idziemy pod machę, dycha w łapę i odkręcamy akumulator. Dobra, także tu jest dycha. Nie trzeba tego całkiem odkręcać, wystarczy poluzować i odłączyć. I teraz jakby ktoś się zastanawiał, czemu odłączam plusa, a nie minusa. A to z takiej racji, że plusa mamy tylko jednego w samochodzie, a masę można złapać przypadkiem gdzieś z blachy i może dojść prąd i może się zrobić gdzieś zwarcie. Także bezpiecznie jest zawsze odłączyć plus, ponieważ tak jak mówię, klemę jak odłożymy na bok, gdzieś się nie daj Boże zetknie z blachą i połączy i prąd dostanie, wtedy tak czy tak może coś się niepowołanego stać. A tutaj odłączając plus mamy tą pewność, że nie ma prawa się nic wydarzyć. No i dobra, z racji tego, że tutaj się ciągle kręcą samochody, a muszę najpierw rozkminić bazę, co tutaj się znajduje pod fotelem, to najpierw zacznę od fotela od strony pasażera. Tutaj jest ciemno pod tym fotelem, także nie wiem co tutaj dojrzycie. Tak, na pewno tu idzie kostka od grzania fotela i tu oczywiście idzie kostka od airbagu. Także przydałoby się ten fotel wysunąć trochę do przodu i go wtedy unieść trochę do góry. Muszę przyznać, że ten fotel dość ciężki, ale ok. Mam nadzieję, że teraz coś tutaj widzicie, bo ja mimo wszystko słabo. Ok, czyli tutaj znowu łapiemy z tej strony ten biały plastik, zsuwamy go i wtedy się zaczep odczepia. Natomiast jeśli chodzi tutaj o tę wtyczkę, to jeszcze do tego nie doszłem. Nie wiem w ogóle, która strona w którą wchodzi, także trudno mi jest tutaj cokolwiek zrobić. Najlepiej by było, jakbym wypiął tutaj w ogóle z tego kołka, co jest, ale w tej pozycji trochę to może być utrudnione. Aha, tutaj widzę, że tutaj się to zaciska. Tylko nie mam takiej ręki. Ok, udało się jakoś i fotel uwolniony. No powiem wam, że nie sądziłem, że te fotele są tak ciężkie, ale udało się. I teraz tak, co my tu znajdziemy? Nie ma tutaj tak źle, wygląda na to, że udawało mi się dość dobrze sprzątać. Tutaj parkingówka jedna wpadła. No to tutaj jest, można powiedzieć, znalezisko, ponieważ to jest parkingówka, ale to nie jest parkingówka z Hanoweru, tylko prawdopodobnie z Berlina. To jest data 4.12.12, czyli z 2012 roku. Oczywiście jakaś kasa jest, standardowo. Tu jakiś plastik od czegoś wyłamany. Nie mam pojęcia co to jest, w każdym razie na pewno nie ułamało się to mi. Czyli ta strona w sumie nic takiego szczególnego nie ma. Także przejdźmy do zapewne ciekawszej strony, czyli do tamtej i zobaczmy coś, co kryje pod sobą fotel kierowcy. No i dobra, tutaj taki sam manewr, czyli muszę ten fotel przesunąć troszkę do przodu. I teraz tak, tutaj już trochę powinno to pójść prościej. To naprawdę bardzo wredne jest dojście tutaj. Ok, dobra, od spodu jak się wsadzi łapę, to tutaj jest takie coś, co trzeba wcisnąć i wtedy to gładko wychodzi. Dobra, teraz znowu fotel na tylną kanapę. O dziwo, po stronie kierowcy oprócz brudu 1 centa nie ma nic. Także w porządku. Teraz pora rozwinąć znowu kabel, poodkurzać tutaj ładnie, no i będę montował fotel z powrotem.
Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He still rollin' this another, he just got the windows tinted. Homie stabbed me in the back and that can never be forgiven. No dobra, skoro już fotele mam rozebrane i jest tutaj cała ta wykładzina na wierzchu, no to chyba grzechem by było, jakbym w tym momencie tego nie wyprał. Tak więc może pokuszę się jeszcze o to, żeby wyprać tutaj ten dywan pod fotelami, wyczyścić to trochę dokładniej, żeby to jakoś w miarę lepiej estetycznie wyglądało. I tak myślę, że przy okazji może komuś się przydać odległości, w jakich są fotele umieszczone. Ponieważ tutaj w tym momencie będzie mi to łatwo zmierzyć, a wy z kolei jakbyście chcieli u siebie to zrobić, no to fotele będą mocno przeszkadzać. I o ile ten wymiar będzie dla was jeszcze w miarę łatwy do uchwycenia, to ten wymiar od tej śruby tu do tej może być problem. Także dla kogoś, kto chciałby sobie na przykład dorobić szyny, żeby zamontować jakiś fotel sportowy czy coś, sądzę, że te wymiary mogą się przydać, tak więc wymierzę to przy okazji też i za chwilę wam też podam. W razie czego będzie też tak samo w opisie dokładnie, jakie to są wymiary pod spodem, więc będziecie mogli sobie w każdym momencie wejść w opis i zobaczyć po prostu, jakie te wymiary tutaj były. Tak więc dobra, koniec gadania. Idę w tym momencie po coś do prania tego dywanu i za chwilę wracam i zabieram się za czyszczenie tego pod fotelem. Dobra, jedna strona skończona, oszałamiających efektów co prawda nie ma, ale takich się w sumie nawet nie spodziewałem. Jest na pewno lepiej, widać, że coś tutaj zostało wyprane, że cały ten dywan wygląda teraz nieco inaczej, jest nieco jaśniejszy. Tak więc o to mi chodziło, żeby jakiś ten efekt był widoczny przynajmniej. Także zobaczymy, jak pójdzie teraz druga strona. No i dobra, tutaj z tej strony wydaje mi się, że wygląda to nawet nieco gorzej jak z tamtej. Tutaj jest taki dziwny jakiś nalot. Wygląda jakby tutaj, nie wiem, ten nawiew brudem tutaj walił. Także miejmy nadzieję, że uda się to sprać i że będzie to trochę lepiej wyglądało. Co prawda to jest i tak pod fotelem, także nie będzie to widoczne. Jednak dla samego mojego dobrego samopoczucia chcę to zrobić, żeby to było czysto. Tam jest w ogóle coś poplamione. Nie wiem, czy to moje dziecko tak zrobiło, czy tak już było. No ale cóż, zobaczymy jak to pójdzie i czy faktycznie jakieś efekty będą widoczne. Powiem wam, że to już nie do wiary, co może parę minut ze szczotką. Efekt jest mega. Tu macie jeszcze krótki urywek, jak wyglądało to przed. A teraz zobaczcie, jak wygląda to po. Normalnie jak w nowym aucie. No i dobra, pora się brać za składanie foteli. Jednak tak jak wam obiecałem, najpierw chciałbym wam jeszcze podać wymiary rozstawu fotela, jakie tu są w tym aucie. W przypadku jakby ktoś był po prostu zainteresowany zamontowaniem sobie innego fotela do tego samochodu. I tak powiedzmy, że w ten sposób będzie to długość, a w ten sposób będzie to szerokość. I teraz w ten sposób mierzę to od środka otworu do środka otworu. I jest to 44 cm po długości. Natomiast jeśli chodzi o szerokość,
Jest to 43 cm, czyli w sumie jest to prawie że kwadrat. Czyli 44 długość, 43 szerokość. Dobra, pora przejść do zamontowania tego fotela. Ok, fotele już są złożone, więc pora przejść do kolejnej rzeczy. I tak, jeśli oglądaliście moje ostatnie filmy, to wiecie, że ktoś uszkodził mi auto, które miałem zaparkowane na ulicy. Chciałbym w tym momencie przyjrzeć się trochę bliżej temu tematowi, zobaczyć, czy uda mi się coś w ogóle w tej kwestii zdziałać samemu. I przede wszystkim dowiedzieć się, w którym miejscu ta wgniotka wypada, bo jeśli jest ona gdzieś tam na zbrojeniu, gdzie akurat nie ma możliwości dojścia, no to nic w tym temacie nie zrobię, będę musiał po prostu dać to do jakiegoś blacharza, lakiernika, czy kogoś, kto się tym zajmuje. Jednak ja sam chciałbym spróbować, czy da się coś w tej kwestii zrobić, ponieważ z tego, co się orientowałem, to tutaj w Niemczech za naprawę takiego czegoś rozbieżność jest mega potężna. I tak tutaj wyobraźcie sobie, że pytają się kilku osób, za ile mogłyby mi to zrobić, no to ceny mnie naprawdę powaliły. Rozbieżność jest, wyobraźcie sobie, od 100 euro do nawet 600 euro, gdzie, sorry, ale 600 euro to jest moim zdaniem gruba przeginka, bo wydaje mi się, że za 600 euro to ja bym mógł kupić nówki drzwi, pomalować od nowa i do tego wiedzieć, że nie mam drugiej warstwy lakieru i nie jest tu nic szpachlowane, wyciągane itd., itd. Także dobra, pora rozebrać tą tapicerkę i zobaczymy, co tam się znajduje pod nią. I to w sumie właśnie najbardziej lubię w Japończykach teraz, że żeby się dobrać tutaj do czegokolwiek, nie trzeba 100 śrubokrętów, kompletów kombinerek, jakichś innych elementów do rozbierania tapicerek, tylko wystarczy śrubokręt gwiazdkowy, ewentualnie jakiś nożyk, żeby tą zaślepkę tutaj odkryć. Pod nią oczywiście jest śrubka na śrubokręt gwiazdkowy, tak samo druga śrubka jest tutaj. No i z tego, co mi wiadomo, to ze śrubek by było wtedy wszystko. Reszta to są tylko i wyłącznie zatrzaski, które po prostu wystarczy wypiąć. O nie, ta śrubka mi się jeszcze przyda. Kolejna kwestia, to trzeba oczywiście zdemontować tutaj ten przełącznik od szyb, wypiąć kostkę i go całkowicie odłożyć, żeby nie przeszkadzał. I teraz pozostaje tylko ciągnąć. Teraz to jest ciekawe, powiedzcie mi, czy takie coś to jest fabryczne? Jakoś dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy w tym aucie coś się tu działo i ktoś jakąś taką dziwną blaszkę tu zamocował. Nigdy z takim czymś się nie spotkałem. W każdym razie, jeśli chodzi o moją wgniotkę, no to jest troszkę lipa. No bo jest to w takim miejscu, gdzie jest ciężko dojść. Dojście jest w zasadzie tylko od tej strony przez to okienko. Tutaj jest wszystko zabudowane. Tak więc to bym musiał chyba demontować cały podnośnik szyby, czego oczywiście nie chce mi się robić i nie mam w ogóle w tym celu, ponieważ nie potrafię takich wgniotek wyciągać i wiem, żeby mi się to nie udało nawet. No ewentualnie od spodu można dojść i czuję tą wgniotkę pod palcami. Nie wiem, czy uda mi się to znaleźć akurat tak kamerą, czy dojrzycie, gdzie tutaj jest miejsce, gdzie jest wgięcie. Widziałem kiedyś taki patent na piłkę, że ktoś podkładał w odpowiednie miejsce piłkę, pompował i wtedy wgniotka się prostowała. I zastanawiam się, czy tutaj takiego patentu też nie spróbować, bo kto wie, być może żeby się udało i by mogło to pomóc. Także
Nie wiem, czy coś więcej w tym temacie w ogóle tutaj teraz podejść. Ewentualnie wiem, jakby to miało wyglądać z perspektywy kogoś, kto miałby mi to robić. Wiem, że tutaj bym musiał się gdzieś skrobać daleko. Tutaj jest w tym miejscu ta wgniotka. Także tutaj jest przestrzeń, żeby coś wsadzić i żeby coś mogło wyciągnąć tą wgniotkę. No i dobra, słuchajcie, bo wzięła mnie taka rozkmina, ponieważ przy wyciąganiu wgniotek może bardzo dużo rzeczy pójść nie tak. Ja tego nigdy nie robiłem, a mimo wszystko to, jak jest teraz wgniecione, chyba i tak nie wyglądałoby to na tyle źle, jak mogłoby to wyglądać, jak ja bym się zabrał za wyciąganie tych wgniotek samodzielnie. Tak więc wymyśliłem sobie, przeszperałem trochę neta i wymyśliłem sobie, że najpierw może spróbuję jakąś metodą mniej inwazyjną i po prostu spróbuję to zrobić na ciepło i zimno. Czyli krótko mówiąc, wezmę sobie opalarkę, podgrzeję najpierw blachę opalarką, a później spróbuję psiknąć sprężonym powietrzem, zmrozić to i zobaczyć, czy uda się odkształcić z powrotem tą blachę na miejsce takie, jakie powinno być, czyli krótko mówiąc, żeby się wyprostowała. W sumie jest duża szansa, że to może się nie udać, ponieważ jest to dość spora powierzchnia, ta wgniotka jest dość duża, także wydaje mi się, że właśnie przez to, że ta powierzchnia jest na tyle duża już, no to może to nie wyjść po prostu tak, jakbym tego chciał. Jednak tutaj w tym momencie nic nie ryzykuję, ponieważ puszka takiego sprężonego powietrza, którego obecnie nie mam, a które bym musiał ewentualnie kupić, kosztuje gdzieś okolice 7-8 euro. A w przypadku, jeśli mi się to nie uda, no to po prostu stracę te 7-8 euro na to sprężone powietrze. Jeśli chciałbym to zaś robić metodą trochę bardziej inwazyjną, czyli wyciągać wgniotkę samemu, tak jak mówiłem, jakąś metodą na piłkę, czy jeszcze inną, no to może tak się okazać, że to nie wyjdzie, a wręcz jeszcze pogorszy sytuację i będą jakieś zagięcia, ranty gdzieś pomiędzy, w okolicach i tak dalej. Tak więc tego bym nie chciał, ponieważ w przypadku, jak to nie wyjdzie, po prostu będę wiedział, że może lepiej faktycznie nie próbować nic więcej, bo mogę to uszkodzić jeszcze gorzej i wtedy ewentualny koszt naprawy gdzieś u jakiegoś specjalisty może wynieść mnie jeszcze więcej, także to by była wtedy gra po prostu nie warta świeczki. Także tego oczywiście nie uda mi się już zrobić w tym odcinku, ponieważ no niestety nie mam tego sprayu, bym musiał go kupić. Więc zrobię może tak, że po prostu złożę tą tapicerkę na dzień dzisiejszy i spróbuję ewentualnie ten spray jakoś na dniach kupić i wtedy nagram o tym kolejny odcinek, jak będę to próbował robić, żebyście wy też się przekonali, czy w ogóle taka metoda ma sens, czy w ogóle to coś daje, ponieważ krążą w internecie różne opinie, niektórzy mówią, że to pomaga, niektórzy, że nie pomaga. Mi się wydaje, że może to w tej sytuacji za wiele nie pomóc, ponieważ jest tutaj, no tak jak mówię, dość spora powierzchnia. Na małe wgniotki może to faktycznie dać radę, jednak jeśli chodzi o takie większe, tak jak ja mam załamania i to jeszcze tym bardziej na rancie, może to po prostu nie zadziałać. Mimo wszystko, tak jak mówię, w tym wypadku stracę jedynie 8 euro na przekonanie się, czy to pomoże, czy nie pomoże, a raczej na lakier nie powinno to nic negatywnie zrobić, także w razie czego po prostu ta wgniótka zostanie tak jak jest. Także sądzę, że na tym zakończę w tym momencie, więc jedyne co mi zostaje to tylko poprosić Was o zostawienie suba na moim kanale, jeśli oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.